Piękny wiosenny dzień, a jak wiosenny, to także w nocy się zdarzają przymrozki. I ostatniej nocy też były przymrozki tutaj u mnie. Niemniej warzywo, które będziemy dzisiaj wysiewać, wysadzać w zasadzie, nie boi się przymrozków i można już w kwietniu spokojnie je wysiewać, a będziecie mogli je wysiewać w kwietniu, w maju i w czerwcu. Mowa o buraku. O buraku, o którym dzisiaj opowiem, który dzisiaj posadzę na tym ostatnim zagonie poświęconym roślinom korzeniowym. Dwaj bohaterowie dzisiejszego odcinka. Burak, ale w dwóch odmianach. Jeden burak to czerwona kula, burak okrągły, ciemno-czerwony, dobrze plonujący, sprawdzający się tutaj u mnie od kilku lat. Jak pamiętacie, wysiałem go 28 lutego do multidoniczek po 2 kłębuszki, bo kłębuszek to jest zbiór nasion, z którego wyrasta kilka siewek. Wysiałem, już teraz jest gotowy do wysadzenia i dziś będę go wysadzał, ale wraz z nim będę wysiewał drugą odmianę buraka, złoty burak o złotym kolorze. Zdecydowałem się na tego buraka, na tę odmianę po pierwsze z ciekawości, no bo inny, nie czerwony, a złoty. Zobaczę, jak smakuje, a smakuje podobno dobrze, ale to, co najważniejsze, nie będzie barwił mi warzyw w zapiekance, nie będzie dawał tego czerwonego koloru, a będzie smak i zapach buraków. Jak widzicie, wszystko przygotowane. Przygotowane są buraki zarówno czerwone sadzonki, jak i buraki złote. Na wszelki wypadek także sałata, bo myślę, że nie posadzę na całym zagonie buraków, bo będę je dosiewał dopiero pewnie za miesiąc kolejny. Tak jak powiedziałem, kwiecień, maj, czerwiec można te buraki wysiewać, więc będzie też sałata i przygotowane są rurki do postawienia takiego tunelu z agrowłókniny. Często pytacie mnie o te rurki, z czego one są, że ja je prostuję i się nie łamią, że są takie bardzo elastyczne. Odsyłam do odcinka, w którym mówię o osłonach z agrowłókniny, jak to robić. To są zwykłe rurki wodociągowe PEX, rurki, które mają 16 mm średnicy, ścianka jest 2 mm, więc najtańsze po prostu rureczki, jakie można kupić w każdym składzie budowlanym i są elastyczne, są trwałe, wystarczą na wiele lat. Stawiam tunele. Jak obliczyć ten łuk, czyli niezbędną długość rurki, na jaką ją pociąć, opowiadam właśnie w tym odcinku, korzystając ze wzoru na obwód koła 2PR. To już na sam koniec, jak posadzę buraki, jak podleję, jak posadzę jeszcze sałaty, może coś dosieję, może koperek dosieję, zobaczymy, ile się zmieści, to wtedy okryję to agrowłókniną. A po co agrowłóknina? Ano po to, żeby stworzyć mikroklimat. Taką małą szklarenkę, taki mały tunel foliowy tutaj burakom, żeby miały cieplej. Przymrozki to na agrowłókninie zbiera się ta para wodna, która zamarza. Dzięki temu chroni to dobrze przed mrozem ziemię. I drugie, jak zauważyliście pewnie, tutaj zaczęło wiać, u nas na Pomorzu bardzo często wieje, zaczęło wiać, w związku z tym ta agrowłóknina będzie chroniła także siewki i wysiane buraki przed wiatrem. Jeżeli nie zbudujecie takich łuków, a wysiejecie buraki, to też okryjcie agrowłókniną na płasko. Po prostu połóżcie ją na zagonie, dociśnijcie po rogach, po bokach czymś ciężkim, żeby nie zwiało, nie porwało. To także będzie powodowało, że te siewki będą miały lepsze warunki do kiełkowania. Więc tunel z agrowłókniny jest potrzebny. I wszystkie moje zagony o tej porze roku są okryte agrowłókniną. Buraki zrobiłem, otwory swoim kołeczkiem wkładam, mocno nie dociskam, dlatego że jak zaraz będę podlewał,
to ten kompost, którym tutaj jest wysypany, dobrze zagęści korzenie tego buraka i dzięki temu będzie on dobrze nawilżony, w związku z tym dostanie taki zapas wilgoci startowej na sam początek. Troszeczkę niżej je sadzę niż rosły w takim dołku. Dzięki temu, zobaczcie, będzie mógł się spokojnie tam uwilgotnić. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dostanie wilgoć. Burak czerwona kula, wysiany 28 lutego. Dobrze, że mam znaczniki, bo bym nie pamiętał, kiedy wysiewałem, a zaglądać co chwilę do kalendarza i zastanawiać się, którego wysiane nie ma co. Jest wsadzone? Jest. Potem podlejemy te buraki, one naprawdę osiądzie ta woda, nie trzeba niczego robić, tym bardziej, że jak pokazywałem Wam w poprzednim odcinku, także na tym zagonie pod taką cieniutką warstwą suchego kompostu jest bardzo fajny, wilgotny kompost, który będzie utrzymywał mi wilgoć bardzo, bardzo długo. Przygotowałem linię co 20 cm, żeby wiedzieć, jaki będzie rozstaw. Rozstaw 20 cm, czyli na szerokość deski, na której tutaj zbudowane zostały te zagony wzniesione. Są na deskach 20 cm i kładę taką zapasową deskę w poprzek. Z dwóch stron mogę zaznaczyć i mam odstęp co 20 cm. 3 rzędy czerwonego buraka już wysadzone. Czas na złoty burak. Otwory bardzo prosto robi się takim kołeczkiem. Ziemia jest naprawdę bardzo już delikatna. To nie jest kopany zagon. On nie był przekopywany. To jest no dig, a zobaczcie, kołeczek elegancko wchodzi. Nie ma najmniejszego problemu, żeby robić te otworki. Rozstaw co 15 cm. Burak złoty ma po 4 siewki, bardzo ładny system korzeniowy. Nie jest to jakoś mocno splątany, w związku z tym będzie łatwo usuwać potem pojedyncze buraczki, bo one jak zaczną podrastać, ja będę powoli je usuwał pojedynczo, resztę pozostawiał. Łatwe sadzenie, otwory zrobione, tylko wkładamy i dalej. Burak złoty, burak Boulder, także wysiany 28 lutego. I mam już 5 rządków razy po 7 sadzonek na szerokości zagonu 1,20 m. To mi wyszło 35 takich sadzonek buraków. 3 rządki czerwonych, 2 rządki złotych i 1/3 zagonu jest zajęta. Mogę wysiewać dalej buraki z siewu, które będą nieco później, ale jak powiedziałem, zrobię je za miesiąc, te wysiewy. Na razie dosadzę to, co mam. Przede wszystkim sałaty, musztardowce, rośliny liściowe, które będę zrywał, będę spożywał i będą zwalniać miejsce na kolejne wysiewy, na kolejne buraki, które będę, jak wiecie, aż do czerwca będzie można je wysiewać. Kolejną część zagonu, jak powiedziałem, zajmą sałaty. Na pierwszy rzut pójdą 3 odmiany sałaty. Sałata rzymska Little Gem, sałata liściowa Navarra i sałata liściowa New Red Fire. Wszystkie wysiane 13 lutego. Już bardzo ładne siewki. Część już poszła także na inne zagony. Sporo mi zostało, więc będę sadził. Jak mówiłem, że robię odstępy z burakami po 15 cm, to w przypadku sałaty liściowej
te odstępy będą nieco większe, bo będą to odstępy 20 cm, tak żeby te liście mogły spokojnie się rozwijać i żeby nie było tam żadnej choroby grzybowej, żeby nie dochodziły, nie gniły te liście, żeby łatwiej było przewietrzać. Więc co 20 cm, rzędy co 20 cm i co 20 cm będą rosły sałaty. Sałata Navarra trafia do swoich dołków. Miałem niewiele tych nasion. Jak pamiętacie, w paczuszce było 25 nasion. Wszystkie wykiełkowały. Niesamowite. Droga, mało nasion, a jednak plonująca znakomicie. Super. Sałata Navarra posadzona. Teraz czas na sałatę New Red Fire, potem sałatę rzymską Little Gem, a potem kolejne liściowe będą. Musztardowiec. Bardzo polecam Wam tą roślinkę. To warzywo liściaste. Taka nazwa jest musztardowiec. To trochę tak smakuje, trochę ostro, trochę pikantnie. Super do sałatek, a potem dalej pójdą cykorie i jeszcze zostanie kawałek zagonu. I będę wymyślał, a może posieję koperek po to, żeby mieć co chwilę świeży koperek na zielone, namrożone takie listki na tę natkę koperku, a może posadzę jeszcze rukole. Jest pełno zastosowań. One potem będą schodzić z tego zagonu, będą dorastać i będą dalej szły buraki albo inne korzeniowe. Fajna uprawa, zajmuje Wam niewiele czasu posadzenie tego wszystkiego. Oczywiście jeśli przygotujecie sadzonki, ale możecie już siać. Możecie siać i buraki, i sałatę, i musztardowce, i rukole. Ja sadzę sadzonki dlatego, że ubiegły rok i poprzednie lata pokazały, że plaga ślimaków potrafi czynić spustoszenie z młodymi siewkami, czy to buraków, czy to sałat. Dzięki temu, jeśli będą takie sadzonki sałaty New Red Fire ładnie przykorzenione, już z wieloma listkami, to nawet jak się dobiorą do nich ślimaki, to ona ma większą szansę wygrać tę bitwę ze ślimakiem niż wschodząca młoda siewka. Cykoria jeszcze do posadzenia, jeszcze pełno sałat do posadzenia. Trochę sałat zostało. Sąsiedzi się ucieszą. Kocham sąsiadów, lubię sąsiadów. Na pewno będą szczęśliwi, gdy dostaną sadzonki sałat. Rudzik, najwierniejszy przyjaciel ogrodnika, tak mówią Anglicy. Także u mnie Rudzik zawitał. Bardzo się cieszę, Rudziku, że jesteś, że mnie odwiedziłeś, a ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie, że potem trzeba taki zagon podlać. Jak mówiłem, nie dociskałem wokół ziemi. Ta woda, która tam będę polewał, zmoczy te korzenie, zaleje te dołki, obsypię ten kompost i postawię na koniec tunel nie foliowy, a tunel z agrowłókniny, który będzie chronił przed wiatrem i przed przymrozkiem. Do zobaczenia. Jak mówiłem, rudzik to największy przyjaciel ogrodnika, tak mówi się w Anglii, bo w Anglii jest to gatunek bardzo rozpowszechniony. W Polsce także sporo gniazduje ich. Ja mam budki półlęgowe, ale wątpię, żeby rudziki chciały je zająć, bo bardzo rzadko zajmują te budki półotwarte. Najczęściej to gnieżdżą się albo gdzieś na ziemi między krzakami, albo na skarpie, albo gdzieś w krzakach bardzo gęstych, a że prowadzę ogród miejscami półdziki, stąd i widocznie rudziki polubiły to miejsce. Chyba nie będę na razie okrywał agrowłókniną. Zaczekam do wieczora, niech ten rudzik wybierze te wszystkie owady. On co prawda żywi się także dżdżownicami, ale uwaga, także i zje mrówkę, i pająka, i ślimaka małego. No to niech mi tutaj czyści teraz ten teren. Rudziku, do roboty, żeby miał mniej robienia potem jakieś walki ze szkodnikami.